Witam serdecznie. Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza, a krótko mówiąc przeze mnie obserwowane wydarzenia, które są na Bliskim Wschodzie. Właśnie ta pełnia, jeszcze dzisiaj już kończąca, a robię to moja wypowiedź jest już o godzinie 23, 29 października. Na temat świątyni w Jerozolimie. Na szczęście tak się stało, że nic nie wiadomo. Przeglądałem właściwie wszystkie możliwe moje dojścia. Nie jestem w tym jakiś rewelacyjny, ale przynajmniej dlaczego mnie to tak interesuje? Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że jest to dla tego narodu i dla wyznawców judaizmu najważniejsza rzecz. Zbudowanie świątyni. To wszystko, co jest, to są tylko synagogi. Świątyni nie ma. I miejsca tego najważniejszego nie ma. Dla chrześcijaństwa, czy tak jest, jeżeli jesteśmy odłamem, tak jest też. I teraz, jeżeli przypuśćmy ten naród, by określił, że jest to święta wojna, co się jeszcze na razie nie wydarzyło, ale może się wydarzyć ze strony z kolei muzułmańskiej, co by było chyba najgorszym wyjściem, ponieważ gdyby oni to ogłosili jako świętą wojnę, ogłosiliby tą wojnę jako najważniejszą wojnę na świecie. Z całym światem nie muzułmańskim. Na szczęście, mówię tak dużo tego szczęścia, ale to prawda, wspomagają Chiny. Chiny na szczęście znowuż są taoistyczne. Powiedzmy, że w tym kierunku można by było iść. No i Tybet wiemy jaki jest, ale Tybet bardziej ma więcej wspólnego z chrześcijaństwem, jak z tymi dwiema religiami, czy judaizmem, czy tutaj wyznaniem, no co tu ukrywać, muzułmańskim. Teraz, czy muzułmanie mają na tyle siły i chęci do aż takiej walki? Raczej chyba okazuje się, że raczej nie. To jest gra. Tylko gra kogo? No przede wszystkim mocarstw. I kształtowanie się nowej geopolityki, nazwijmy to tak. Ta geopolityka na pewno jest do określenia, bo ja już wielokrotnie mówiłem o tym, ale najważniejszą cechą tym wszystkim jest to, że na razie nie bierzemy w tym udziału. Mamy pewien wkład i trzeba brać to pod uwagę, ponieważ kiedy powstało państwo Izrael, w tym kraju mówiło się po polsku. Dzisiaj mówi się po rosyjsku, ale to dlatego, że mniej więcej po 80 roku, tak jak powstał zresztą GROM, co 10. obywatel w, tego państwa jest z pochodzenia Rosjaninem. 10. obywatel 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 tego państwa jest z pochodzenia Rosjaninem. 10.
I to trzeba brać pod uwagę, dlatego że co tu ukrywać, ale jest to młody kraj, który powstał po właśnie zburzeniu tej świątyni i został jakby pozbawiony miejsca, do którego przybył Mojżesz. Bo każdy by się zastanawiał, no tak, ale dlaczego to takie istotne? Jest to istotne, dlatego że też w tym miejscu urodził się Chrystus. Czy wiemy o tym, że był Żydem? Chociaż ostatnie badania troszeczkę temu zaprzeczają, ale w założeniu zostawmy to, to jest zupełnie inna historia, niesprawdzona, ale trzeba ją zaznaczyć, bo wtedy, kiedy się nie zaznacza, to jest automatycznie taka brak niewiedzy, a Pan nie powiedział. Właśnie, że powiedziałem, ale mam pewne zastrzeżenia, a jeżeli są zastrzeżenia, to zostawmy to w przestrzeni. Przyglądając się temu wszystkiemu, jesteśmy narażeni na najważniejszą rzecz. Obecnie na przemiany. Te przemiany bardzo silnie widać przede wszystkim w Kościele. I to tym rzymskokatolickim. I co przykre jest, że także wydarzenia przeszły wszelkie oczekiwania u nas w Polsce. W dodatku czasami trzeba brać pod uwagę, że niektóre historie są po prostu jakby nie do wiary. Tylko trzeba sobie brać przestrzeń, w jakiej jesteśmy. Jeżeli patrzymy na wybryki niektórych osób, które weszły do tej instytucji, nazwijmy to tak jako Kościół, co jest, nie chcę mówić, że do Kościoła, tylko do instytucji, poprzez prikazy. To znaczy, były czasy, gdzie robiono różne rzeczy i te osoby dochodziły poprzez różne dziwne rzeczy do wysokich stanowisk. Wiemy o tym. Tutaj w mieście Łodzi mieliśmy księdza Tadeusza Wysockiego, który był infułatem, czy równy biskupowi, ale to, co przeżył, a go znam osobiście, bo jest księdzem, który mnie chrzcił i przyjacielem mojego ojca i wszystkich moich właściwie znajomych i wujków. Wiem i pamiętam, kiedy wszyscy koledzy przy stole składali się na sutandę księdza Tadeusza Wysockiego. I ci, którzy dzisiaj znają, a miałem uczennicę, która była w jego parafii, ja to mówiłem na swoich zajęciach, powtórzyła, że to był najwspaniały człowiek. I wszyscy, co go znają, uważają go za wspaniałego człowieka. Z kolei znam bardzo dużo osób, które są z grona Jana Pawła. I tak samo podchodzą jak do księdza Tadeusza Wysockiego. Ci moi znajomi mówili do Jana Pawła, wujku. Może tu kiedyś nawet wystąpią w mojej offsetce, bo dlaczego mówię, no teraz, bo ktoś powie, ale wie pan, astrologia tak daleko. Nie, astrologia wcale nie jest tak daleko.
zawsze tłumaczę to i za każdym razem. Astrolog, ksiądz, czyli kapłan i lekarz to ta sama osoba. I jeżeli cokolwiek wydarza się w tej sferze duchowej, czyli tej, którą reprezentuje Kościół, tylko że Kościół to nie kapłan, ten, który dzisiaj jest. Dzisiaj ksiądz nie musi być kapłanem. Czasami jest po prostu tylko, powiedzmy, urzędnikiem, bo tak też się zdarza. Z takimi też się spotkałem. I wielokrotnie. Mimo to stoję za tym kościołem, który reprezentuję ja i to, co na przykład przyglądam się panu Cejrowskiemu i jeszcze wielu osobom, które szanują tą instytucję i wiedzą, o co tutaj chodzi. Pamiętajmy o tym, że Kościół zmienia w tej chwili swoją historię i w tej historii może się stać tak, że pójdzie nie w tą stronę, którą powinien iść, albo w którą, za którym mamy iść. Będzie to troszeczkę stało w sprzeczności. Dlatego też obawiałem się tej i nadal się obawiam tej wojny. Tej wojny, która może się przekształcić w wojnę religijną. Dlatego, że w pewnym momencie będziemy musieli stanąć po którejś stronie. Tylko zawsze staniemy po tej stronie państwa Izrael. Dlatego, że Chrystus był Żydem. Na ten temat nie chcę się dalej wypowiadać, bo na ten temat można snuć opowieści bardzo długie i dalekie. Czy akurat to jest najbardziej istotne, czy też nie, nie należy do mnie. Nie, ja w tej chwili tylko określam. Ta choroba jeszcze nie wyszła ze mnie. Ale jesteśmy na parę godzin jeszcze spokojni. Do pewnego momentu, kiedy nie wystąpi to działanie. To działanie może teraz nastąpić dopiero gdzieś za rok, kiedy świątynia zostanie odbudowana. Już jest za późno. Chyba że już powstaje w tej chwili. Albo już nawet stoi. To, co powiedziałem, że 7 godzin potrzeba na to, żeby postawić ją. Jest wyznaczone miejsce, jest zrobione wszystko, jest ta czerwona jałówka, ona jest wyhodowana już bardzo dawno temu, bo ktoś tutaj powiedział, że sprowadzona została. Nie została sprowadzona, były wyhodowane, wyselekcjonowane. Ta selekcja trwała bardzo długo. Między innymi naukowcy, którzy pod okiem profesorów, którzy byli tutaj u nas z Puław i nie tylko, brali udział, ponieważ większość kibucy, te, które powstały w tamtych czasach, zakładali właśnie osoby, które mieszkały w Polsce. Wyemigrowały, a właściwie pojechały do swojej ojczyzny ją budować ze względu na wyznanie. I czasami też nie tylko, czasami tylko dlatego, że z przekonania. Takich znajomych miałem dokładnie w Rosji. Pojechali tam ze względu na to, że bardziej im odpowiadał właśnie klimat
i religia mojżeszowa. Tak by można było to powiedzieć, a nie byli i przeszli konwersję. Dzisiaj są oczywiście bardzo związani z judaizmem, ale są to Rosjanie. Tak też się zdarza i to trzeba uszanować i traktować to z wielką powagą. Teraz, kiedy może nastąpić? No dopiero w przyszłym roku. Jeżeli albo przeniesie to się na jeszcze lepszy czas. Wiem o tym, że wszyscy czekamy na ten moment. Ci, którzy są z tej religii, to cały czas mają nadzieję, że przyjdzie Mesjasz. My Mesjasza już mamy swojego. Nasz Mesjasz jest najważniejszy i wielokrotnie spotykając się z buddystami, lamami oczywiście tutaj, odpowiedział mnie młody lama, że wy macie swojego lamę i masz swojego lamę. Ja byłem zdziwiony i zapytałem się, kto? On mówi, Chrystus jest twoim lamą. I dotknął mojego serca ręką. Po raz pierwszy poczułem, że ma rację. Ma rację, bo te zwątpienia są bardzo istotne, bo te zwątpienia nas przybliżają później, po czasie, do Chrystusa. Ale to nie jest najważniejsza rola. Najważniejsza rola jest w tym wszystkim, że nic się nie stało. Że jest na razie spokojnie, mimo że tam jest wojna, mimo że Izrael wyjątkowo twardo podchodzi do tego działania. Ale cóż, tak trzeba. Tak trzeba i to jest konieczne ze względu na to, że jeżeli tak się nie będzie postępować, to nie chcę powiedzieć tego najgorszego, że mogłoby być to na naszych ulicach, chociaż do tej pory się jeszcze nie wydarzyło. Ale spokój tu ma być, tak jak poeta powiedział. Byle nasza wieś spokojna i tak ma pozostać. I módlmy się o to, prośmy, medytujmy, kontemplujmy, czy prośmy. Też obojętne, ale róbmy to, żeby nic się nie stało. Tu. I nadal chciałbym, żeby to tak było. I bardzo będę wdzięczny górze, ale przede wszystkim Państwu, którzy podzielają ten pogląd mój. A on jest nam bardzo potrzebny do astrologii, bo w pewnym momencie tracimy jakby zdrowy rozsądek i idziemy w stronę, w której nasi czy rodzice, czy dziadkowie, czy pradziadkowie byli. A byli też tacy, którzy przeżyli 2 wojny. I to było najgorsze. I między innymi też w tej bolszewickiej brali udział, w której się wykazali wyjątkową odwagą i szlachetnością. Bo trzeba przyznać, że tego nam nie potrzeba. Nie chcemy być odważni. Chcemy żyć spokojnie. Odwagą jest wychować dobrze wnuki, swoje dzieci, jak się uda i prawnuki, i żeby one były szczęśliwe. I to jest gra podstawowa nasza, ta biologiczna.
I na tym to polega. I astrologia służy temu. I mam nadzieję, że ten kosmogram, który wczoraj pokazywałem, nic się nie dzieje. Jest ta wojna, ale nie ta wojna, w której my uczestniczymy. Każda wojna jest okropna. Ale po co ją wszczynać? Po co ją organizować? Cóż, z Bogiem. Do zobaczenia w następnych moich wypowiedziach. A to tylko takie